teraz działa? Gówno nie działa. Babaka. Co tu się robi? Beznadziejna ta kuchenka. Na razie nic. Argentyńska kuchenka, beznadziejna. Żukiem przez świat. Polska wyprawa zmotoryzowana. Uwaga, nagrywamy film. Cicho, nagrywa. Dzisiaj w związku z tym, że skończył się nam gaz w butli i musieliśmy oddać butlę do napełniania. Pan inżynier przedstawi. Tak, jak mamy 24 godziny bez gazu. Jako prawdziwy inżynier muszę poradzić sobie z taką sytuacją. Dlatego chciałem zaprezentować Wam palnik mojej własnej produkcji. Produkcję palnika zaczynamy od zebrania materiałów. Tutaj puszeczka aluminium. Do zobaczenia za 10 minut. Krystal. O, krystal się skończył. Dobrze, teraz już mamy materiał. No bo tu film się kręci. Ola poluje na mięso. Ole, coś upolowało. Albo tak, to nawet nie. Czy to nie świeć? Bo robi się dziwne rzeczy się robią. Tak? Ładnie obcinamy, żeby było estetycznie. Może przetrę do sucha. Gdzie jest sraja? Trzymaj sucha. I wypali. Nacinamy, żeby łatwiej weszła puszka na puszkę. Nie jest to łatwe, zwłaszcza po 2 krystalach. Ale pełne skupienie było tak inżyniera. Proszę bardzo, nachodzi jedna na drugą. Musi być dosyć szczelnie, dlatego trzeba troszeczkę zostawić marginesu. Proszę bardzo. Tak wygląda nasz palnik, jeszcze nie obrobiony. I teraz musimy wywiercić kilka otworów. Na środku otwór będzie doprowadzający paliwo i dyszę dookoła obwodu puszki po to, żeby stworzyć coś w rodzaju palnika. Dobra, idziemy do wkrętarki. Dwa akumulatory. Tak. I wkrętarka zasilana na 12 V. Podłączamy wkrętarkę. Damy trochę mniejsze dysze. Dyszę do zasilania paliwem zrobimy taką, jak mamy akurat na wkrętarce. Dobrze. A dyszę Inżynier wie, co robi. od paliwa zrobimy trochę mniejsze. Powiedzmy, tu mieliśmy 2,5 mm, a te zrobimy 1,5 mm. Nie wiem, czy za małe trochę nie będzie. Dobra, zróbmy 2 mm. Symetrycznie, żeby było ładnie. Zrobimy. Może liczba dysz ma znaczenie? No, tutaj trzeba eksperymentować. Ile dysz miał prototyp? 8. I tyle samo zrobimy teraz. Zrobimy tylko z mniejszymi, mniejszych
średnicach. Nie przewierć się na wyjazd, bo wypaliłem tutaj. Dobrze, odłączamy wkrętarkę. I tak wygląda gotowy palnik. Tu mamy dno, tu mamy górę, tutaj wlewamy paliwo. Warto odmierzać sobie tutaj porcjami do wypełnienia górnej ścianki. Ile porcji wlaliśmy. I mamy też od palnika. Idziemy próbować. Musimy teraz użyć jakiegoś paliwa. Dobry jest denaturat, ale lepsze jest argentyńskie paliwo z wysoką zawartością alkoholu. Proszę, niebieskie argentyńskie paliwo. O, niebieskie argentyńskie. Dobrze, bierzemy nasz palnik i w ten sposób odmierzamy ilość miarek przelanych do palnika. Jedna miarka, druga miarka, trzecia miarka. 8 miarek wlewamy. Przetrzemy szmatką, żeby nam się to nie zajęło wszystko ogniem od razu. To powietrze tutaj w środku będzie też większe, jak jest większa ścianka. I teraz kluczowa rzecz. Podgrzewamy zapalniczką cały palnik, żeby się w środku wytworzyła przy parującej benzynie mieszanka paliwa z powietrzem. Skąd wiadomo, że już? Na oko. Opary benzyny wylatują górą. Coś się nie chce z niej popalić, może wiatr. Sztormowa zapalniczka. No dobra. O, już syczy. Nie wiem, czy słyszycie. Jeszcze trochę. Słuchajcie. Dobra, uwaga, oddal kamerę. Połóż na ziemię. Proszę bardzo. Nie do wiary. Inżynier ukleja. W to mi okazało. Palnik. Teraz zalejemy go. Garnek był kiedyś czerwony. Ale trzeba się trochę poświęcić. Uwaga, proszę, oto efekt. Może ze 4 minuty czekaliśmy. Proszę bardzo. Woda kipi. Garnek czarny. Garnek trochę osmolony, ale kwestia dopracowania naszego palnika. Najważniejsze, że możemy dzisiaj zjeść coś ciepłego. Myślę, że ta emalia już się spaliła po prostu na tym garnku. Czekaj, gdzie jest szmata, jakieś ścierwo. Szybko. I gaś. To nie do wiary, no. Jak on szybko to zgasił. Poświeć na palnik, zobaczmy. Ładnie wygląda. Bardzo dobrze wygląda. Faktycznie.